Robienie paznokci sobie samej jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jeśli przychodzi nam zrobić naszą rękę dominującą. U mnie jest to ręka prawa i to właśnie na niej skupię się szczególnie w tym filmiku. Jeśli chcecie zobaczyć, jak robię sobie uzupełnienie hybrydowe, zapraszam Was na tutorial krok po kroku. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Ściągam kolor za pomocą frezu Indigo Style 2. Frez działa na obrotach ustawionych na frezarce na literę F. Dlatego trzymając rękę przed sobą, delikatnie pracuję frezem, odpychając go od siebie. Frez Indigo Style 2 jest bardzo ostrym narzędziem, dlatego przy ściąganiu koloru z prawej ręki pracuję ostrożnie, na nieco mniejszych obrotach niż zazwyczaj. Nie dociskam frezu. Frez powinien delikatnie ruszać się po powierzchni paznokcia. Zaczynam od swojej prawej ręki, czyli tak jak wspominałam, u mnie dominującej, a kolejność ta nie jest przypadkowa. Specjalnie zaczynam od ręki, którą ciężej mi zrobić, ponieważ później mam jeszcze siłę na zrobienie ręki lewej. Zrobienie ręki prawej wymaga większego wysiłku i skupienia. Frez prowadzę od góry paznokcia, nie ściągając koloru przy skórkach. Dopiero na koniec, gdy zostanie mi właśnie taki łuk z lakieru na powierzchni paznokcia, przekręcam frez i delikatnie ściągam resztki materiału. Co prawda staram się pracować frezem bardzo ostrożnie i delikatnie, ale jak widać powierzchnia pozostałej na paznokciach bazy i tak nie jest równa. Dwa paznokcie, wskazujący i środkowy, są zapowietrzone, ale to bardzo dobrze się składa, ponieważ mogę Wam pokazać, jak ściągnąć zapowietrzenie w bezpieczny sposób. Frez Indigo Style 2 już odkładam, a teraz sięgam po pilnik 100 na 180. Stroną o gradacji 180 delikatnie piłuję powierzchnię zapowietrzonej bazy w miejscu łączenia z bazą niezapowietrzoną w taki sposób, aby zapowietrzona część odpadła. Następnie skracam paznokcie i nadaję im kształt. Pilnik trzymam sztywno w lewej ręce, a za pomocą prawej ręki poruszam paznokciami po powierzchni pilnika. Najpierw skracam paznokcie na prosto, następnie piłuję je od spodu, wychodząc z prawego i lewego boku, tworząc pożądany kształt. Następnie za pomocą polerki wyrównuję powierzchnię paznokci. Za pomocą kopytka odpycham skórki.
przechodzę do frezowania skórek, które zaczynam od frezu łezki. Obroty frezarki mam nadal ustawione na literę F, dlatego zaczynam frezować skórki wychodząc ze środka i schodząc do lewego boku paznokcia. Następnie przestawiam ruchy frezarki na literę R i frezuję w przeciwnym kierunku. Następnie sięgam po frez do skórek numer 12 i ponownie frezuję skórki tak jak poprzednio. Frezem pracuję delikatnie, nie dociskam go. Staram się przykładać go do powierzchni paznokcia na płasko. Następnie sięgam po nożyczki Indigo numer 2, którymi wycinam skórki. Na koniec używam polerki do czyszczenia okolicy przy skórkach i wygładzenia ich. Na tak przygotowane paznokcie nakładam fioletowy cleaner Indigo służący do odtłuszczenia paznokcia. Niewielką ilość płynu nakładam na wacik bezpyłowy, który składam, dzięki czemu mogę dotrzeć płynem w miejsce przy skórkach. Przecieram paznokcie cleanerem. Zaraz przed nałożeniem bazy nakładam primer bezkwasowy. Oczekuję około 30 sekund i od razu nakładam na paznokieć bazę proteinową. Zaczynam od nałożenia cienkiej warstwy produktu, następnie dokładam go, aby lekko nadbudować paznokcia. Odwracam rękę, aby baza rozłożyła się równomiernie i utworzyła ładną krzywą. Niestety nie byłam w stanie pokazać Wam tego w kadrze. Gdy baza równomiernie rozłoży się na paznokciu, utwardzam bazę w lampie przez około 30 sekund. Następnie przechodzę do pozostałych paznokci. Ponownie nakładam cienką warstwę primera, na którą nakładam bazę i wykonuję nadbudowę. Paznokcie utwardzam pojedynczo. Po nałożeniu bazy przechodzę do nałożenia koloru. Tym razem wybrałam odcień Piccolo Latte. Najpierw nakładam jedną warstwę koloru na kciuka. Utwardzam go, ponieważ kciuk
przyda mi się przy malowaniu pozostałych paznokci. Następnie maluję pozostałe paznokcie. Podtrzymuję sobie palce kciukiem, obracam je, aby dokładnie rozłożyć kolor po bokach. Paznokcie utwardzam, a następnie w ten sposób nakładam drugą warstwę z tą różnicą, że teraz używam cienkiego pędzelka numer 004 do rozłożenia koloru przy skórkach. Na koniec paznokcie zabezpieczam topem Tip Top. Teraz przechodzę do robienia drugiej ręki. Sięgam ponownie po frez Indigo Style 2, tym razem pracuję na większych obrotach i zaczynam od skrócenia paznokci. Następnie przechodzę do ściągania koloru. Tym razem rękę trzymam skierowaną do siebie i pracuję frezem do siebie. Pozostawiam lakier przy skórkach, ponieważ będę go usuwać później na zmniejszonych obrotach. Przekręcam rękę i frez na bok, a następnie pozbywam się reszty produktu. Jak widać, na lewej ręce zapowietrzeń nie ma. Przechodzę teraz do odsunięcia skórek kopytkiem i frezowania. Ponownie używam dwóch frezów. Następnie wycinam skórki za pomocą nożyczek. Za pomocą pilnika 100×180 nadaję paznokciom kształt.
Za pomocą polerki wyrównuję powierzchnię paznokci. Na tak przygotowaną płytkę nakładam cleaner. Następnie nakładam primer bezkwasowy i bazę proteinową. Znów nakładam cienką warstwę bazy, a następnie wykonuję lekką nadbudowę. Odwracam rękę, a po wyrównaniu się bazy na powierzchni paznokcia utwardzam ją. Po nałożeniu bazy nakładam kolor. Tutaj już maluję wszystkie paznokcie naraz. Kładę drugą warstwę koloru. Lakier przy skórkach wyrównuję za pomocą pędzelka numer 004. Na utwardzony kolor nakładam top Tip Top. Całość utwardzam, a po zabiegu odczekuję około minutę i nakładam moją ulubioną oliwkę. Wcieram ją w skórki za pomocą wacika. Taki manikir wykonuję w około 2,5–3 godziny. Bardzo długo schodzi mi przy prawej ręce, przy której staram się wykonywać powolne, ale dokładne ruchy. A Wy, jakie macie sposoby na swój manikir? Ile Wam schodzi przy uzupełnieniu? Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym filmiku.